Cześć, z tej strony Dominik Tabor, a to jest mój pierwszy trening do sezonu 2024. Dzisiaj jest 13 listopada. Po 3-tygodniowym roztrenowaniu wróciłem na ścieżki biegowe. W czasie roztrenowania kręciłem trochę na rowerze, robiłem trening siłowy, także poza pierwszym tygodniem nie był to całkowicie nieaktywny czas. Teraz czeka nas trochę takiej początkowej podbudowy, więc wysiłki na samym początku będą bardzo mało intensywne. Zresztą po 3 tygodniach bez biegania same wartości tętna będą trudne do kontrolowania, ponieważ zawsze u mnie charakterystyczne jest to, że po takim roztrenowaniu te parametry idą do góry. Więc skupiamy się na odczuciu wysiłku, skupiamy się na tym, żeby wszystko właśnie przebiegało spokojnie. Dziś w planie bardzo spokojne 12 km w terenie. Jak widzicie, jestem w Lesie Wolskim. Później 6 razy 100 metrów podbieg i w domu jeszcze tak zwana sprawność asymetryczna, czyli angażująca ciało unilateralnie. Wracamy do podstaw. Budowanie bazy jak zwykle zajmie kilka dobrych miesięcy, ale już się cieszę na ten czas. Na roztrenowaniu dosyć mocno odpocząłem. Pierwszy tydzień czułem się bardzo mocno zmęczony. Schodziło ze mnie napięcie fizyczne i psychiczne z całego sezonu. Później w drugim tygodniu zacząłem już wracać do pewnej równowagi. Szczególnie takiej nerwowo-mięśniowej, mentalnej. To zmęczenie zaczęło się zmniejszać. W trzecim tygodniu poczułem już chęć do powrotu do jakiegoś wytrzymałościowego treningu, więc wdrożyłem sobie rower. No i właśnie teraz w 4. tygodniu zaczynamy prowadzenie. W trakcie roztrenowania doleczałem też swoje bolączki. Właściwie cały czas jeszcze będę współpracował z moim fizjoterapeutą Dawidem, żeby do końca wyleczyć kontuzję stopy przede wszystkim i zapobiegać jej nawrotowi. Na rollercoasterze w ramach maratonu Trzech Jezior podkręciłem sobie kostkę i po tym czasie nie odczuwałem samego stawu skokowego, tylko pojawił się ból w obrębie przyczepu mięśnia piszczelowego tylnego. Więc myślę, że to był już taki szczyt góry lodowej, ponieważ już wcześniej odczuwałem, że coś mnie tam lekko pobolewało, ale nie przeszkadzało mi to w ogóle w treningu i w rywalizacji. Natomiast, żeby nie doprowadzić do jakiegoś pogorszenia, cały czas znajduję się w takim właśnie programie leczenia plus właśnie ćwiczeniowym. Także to też będzie fokus na najbliższe kilka tygodni. A Las Wolski jak zwykle w formie o tej porze roku. Także można poćwiczyć stabilizację, odwagę na zbiegach i umiejętność utrzymania się na tym błocie. Naprawdę nie zazdroszczę tym, którzy biegali GPK. Okres, który właśnie się zaczyna w treningu, czyli budowanie tej bazy, budowanie tej sprawności ogólnej, takiego całościowego przygotowania, jest chyba moim ulubionym w całym sezonie. Lubię dużą ilość pracy, lubię też, szczególnie w tym okresie, przebywanie na takich niższych intensywnościach. Okres startowy i szybsze treningi oczywiście też są fajne, ale myślę, że najwięcej przyjemności sprawia mi ta objętościowa i ciężka robota, która będzie do wykonania przez najbliższe kilka miesięcy. Biegnie mi się naprawdę bardzo luźno, porównując to z zeszłym rokiem, gdzie powrót był dla mnie już na pierwszym treningu dosyć mocno męczący. Tu muszę powiedzieć, że jest dosyć fajnie. Trener założył wprawdzie tętno na dzisiaj 130, ale no będę szczery, ciężko mi takie utrzymać w tym terenie zaraz po roztrenowaniu, więc raczej trzymam się cały czas w okolicach 140. Na podbiegach skaczę tam do 145, może 150. No i tak będzie przez ten pierwszy tydzień, że raczej będę kierował się tym odczuciem wysiłku. Tempo jest naprawdę bardzo wolne, bo jest około 6 minut na kilometr, co w sezonie jest dla mnie, można powiedzieć, bardzo wolnym truchtem, szczególnie jeżeli już jestem w formie. Ale tak jak wspomniałem, jest to okres budowania bazy, a nie robienia
dużych intensywności. Fragment, który właśnie widzieliście, to chyba najbardziej śliski fragment zawsze na trasie GPK, kiedy popada. I tam zdarza się też najwięcej spektakularnych upadków. Ja dokładnie pamiętam mój pierwszy start kiedykolwiek w GPK. Startowałem piątkę i byłem totalnym świeżakiem. Wtedy o górach nie wiedziałem, o obuwiu, o podłożu, kompletnie nic. Na moim pierwszym właśnie GPK zaliczyłem 10 upadków, w tym 4 na łące, przez którą właśnie przebiegałem. Kończę już 12. Jak widzicie, jest ogromnie błotniście dzisiaj, więc idealny początek jesiennych przygotowań. Jestem przyzwyczajony, tak w Blasku Wolskim jest co roku. Teraz jeszcze 6 podbiegów i wracam do domu. Trening zakończony. Na dobry początek padło ponad 13 km, lekkie 620 metrów przewyższenia. Średnie tętno dziś wysokie, bo 143, ale tak jak mówiłem, nie ma się co tym przejmować. To dopiero pierwszy trening po powrocie, więc pamiętajcie, żeby traktować się z dużą wyrozumiałością. Ja teraz udaję się do domu. Tam zrobię sobie zestaw sprawności asymetrycznej, który pokażę Wam w nadchodzących odcinkach, więc jeżeli nie chcecie tego przegapić, kliknijcie dzwonek i kliknijcie przycisk subskrybuj, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A jeżeli podobał się Wam ten materiał, oczywiście zostawcie komentarz, podzielcie się swoimi opiniami, jak Wam wychodzi powrót po roztrenowaniu. Zostawcie łapkę w górę, tak jak wspomniałem, zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnych materiałach.